Cześć, witamy w Nerd Management. Ja nazywam się Krzysztof Rakowski A ja Paweł Rykowski. i chcemy przetestować nową formułę, shorty, czyli takie krótkie wideo, w których będziemy rozmawiać o jednym ciekawym temacie w krótkiej, kilkunastominutowej formule. Paweł, jest godzina 10. Jak Cię znam, to jesteś już na nogach pewnie od jakichś 5 czy 6 godzin. No tak, dla mnie to już jest środek Jak dnia to robisz? albo właściwie początek nocy, po prostu wstaję rano. Prawdopodobnie jest tak, że wiecie, każdy kto ma dzieci, a przynajmniej ja mam dwójkę, to ma do wyboru. Albo ma czas dla siebie przed tym, zanim wstaną, albo ma czas dla siebie, kiedy dzieciaki pójdą spać. Moje chodzą spać między północą a pierwszą w nocy, więc do wyboru mam tylko godziny poranne, dlatego wstaję rano i wtedy mogę zrobić dużo więcej. I da się do tego przyzwyczaić. A Krzysiek, jak to jest u ciebie? Bo ty siedzisz chyba po nocach, co? No, to prawda, siedzę po nocach. Wczoraj na przykład jeden ciekawy projekt mnie wciągnął i poszedłem spać dobrze po pierwszej, ale zawsze tak miałem, no bo ja lubię sobie po nocach posiedzieć. Więc teraz jest 10, zacząłem pracę jakieś pół godziny temu, ale to też jest rzecz, z którą można sobie radzić. A jak w ogóle ty to robisz, że wstajesz tak wcześnie? Jak jesteś w stanie sobie zaplanować wszystko? Wiesz, po prostu wstaje, dzwoni budzik i wstaje. Są podobno dwa typy ludzi. Tacy, którzy mają budziki nastawione co 5 minut z tonami drzemek, albo tacy, którzy mają jeden i po prostu jak dzwoni, to wstaje. To mój ojciec miał tak, że miał jeden budzik, po prostu wstawał i mi długo zajęło, żeby się tego nauczyć, bo to nie jest wcale takie proste, intuicyjne, że dzwoni budzik, to jest czas, żeby wstać. Ale zdecydowanie dla mnie osobiście wolę formę poranną. I jest w ogóle świetna książka, którą wam chciałbym polecić. Jest napisana przez Michaela Breusa, chronobiologa i doktora psychologii klinicznej, który napisał właśnie książkę Potęga Kiedy. I ona pokazuje, że są 4 tak zwane chronotypy, czyli 4 typy ludzi, którzy podchodzą do czasu zupełnie inaczej. I teraz są takie osoby, które właśnie wstaną rano i potrafią rano funkcjonować. Są takie, które siedzą po nocach, to nazywa zwierzakami, czyli są niedźwiedzie, wilki, delfiny i czwartego nie pamiętam, ale są właśnie, on to dzieli na 4 typy i tak naprawdę to zależy od każdego, więc to nie jest tak, że każdy musi wstawać. Ty, Krzysiek, teraz musisz wstać jutro o 5 rano, bo dla ciebie to będzie masakra. Tak. I tego się nie dzieje. Dlatego też warto znać siebie i nie warto mieszać czy wymagać od siebie czegoś, co dla ciebie nie jest. No bo jeżeli ty naturalnie masz taki chronotyp, który wstaje rano i działa od rana najbardziej efektywnie, to głupotą byłoby siedzenie po nocach. Znowu w drugą stronę, jeżeli masz chronotyp, który sprawia, że ty najbardziej efektywny jesteś w nocy, to głupotą by było wstawać rano. To prawda. Jest też fajna książka Dlaczego śpimy Matthew Walkera, gościa, który zajmuje się właśnie badaniem snu i on dokładnie to samo mówi, że ludzie mają po prostu swoje jakieś preferencje i powinni się do nich dostosować, żeby być szczęśliwymi. Co jest istotne i o tym chciałbym parę słów powiedzieć, że w społeczeństwie jest taka jednak takie przeświadczenie, że jeżeli ktoś wcześnie wstaje, to jest pracowity, a jeżeli ktoś późno wstaje, to jest leniuchem. I właśnie ja zawsze często za tego leniucha uchodziłem. Więc chciałbym odpowiedzieć na to pytanie z początku naszego odcinka, czy lider musi być rannym ptaszkiem? No nie musi, ale musi się dobrze zorganizować. I tu mogę się podzielić z wami kilkoma poradami, jak to zrobić. Przede wszystkim, no to jest jasne, nawet jeżeli później przychodzisz do pracy, no to musisz uczciwie pracować i twoi ludzie też muszą o tym wiedzieć, że wykonujesz swoją robotę, tylko na przykład w trochę innym czasie. Dobrze też, jeżeli zespół jest taki elastyczny. U nas zespoły dogadują się po prostu, kiedy zaczynają i są zespoły, kiedy czasami jedna osoba zaczyna o 7, a druga o 10 i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast co jest ważne u lidera, to, żeby po pierwsze zadbał o to, żeby ten zespół, czy pojedynczy ludzie pracowali po prostu dobrze i indywidualnie, to co mówiliśmy w niektórych naszych odcinkach, bez tego lidera będącego wąskim gardłem, że on jest potrzebny w biurze, musi być od samego początku, żeby się coś działo. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która moim zdaniem też jest bardzo ważna, że jeżeli, tak jak na przykład ja, pracuję zaczynam trochę później, ale potem
to zdarza się, że wieczorem jeszcze nad czymś popracuję. Teraz mamy taką elastyczność, pracujemy z domu, więc jest to możliwe. To należy się wystrzegać przed na przykład wysyłaniem maili wieczorem czy w nocy, czy już w ogóle zakazane jest dzwonienie do ludzi po godzinach pracy. No bo to ty pracujesz w tym czasie, skoro taką macie kulturę, tak się umówiliście, to jest to dopuszczalne, ale nie możesz wymagać tego od swoich ludzi, a jeżeli na przykład będziesz wysyłał te maile kiedyś późno, no to oni będą uważali, że takie są oczekiwania, że powinni na przykład na nie odpowiadać i to nakręca taką spiralę. Więc to jest zdecydowanie nie. Dlatego taki protip specjalny, jeżeli nawet siedzisz po nocach i jesteś typem człowieka, który siedzi po nocach, to spoko, wysyłaj maile, ale szanujące się klienty pocztowe mają taką opcję wysyłania z maila z opóźnieniem, gdzie możesz tego maila napisać, ustawić, żeby on wyszedł od ciebie o 8 rano i dokładnie o tej godzinie wyjdzie, a ty już masz temat z głowy i to jest w ogóle super. Tak, to prawda, to jest super opcja. Dobra, Paweł, chciałbyś jeszcze coś powiedzieć o rannym wstawaniu? Jakie góry przenosisz i jakie projekty realizujesz, kiedy większość osób jeszcze przekłada się z jednego boku na drugi? Najlepsze. Większość rzeczy do nerd management, rzeczy kreatywnych, rzeczy takich, które wymagają wręcz tego, żeby właśnie podejść kreatywnie, coś wymyślić. Dla mnie najlepsze właśnie są godziny poranne. To, co pamiętam ciebie, Krzysiek, najbardziej szokowało, to kiedy swoje sesje coachingowe, czy swoje sesje treningowe robiłem od rana, czyli na przykład zaczynałem pracować ze swoją głową od godziny 6 rano, co było dla niektórych totalną abstrakcją. Moja głowa wtedy jeszcze nie pracuje. Tak, a moja pracuje bardzo dobrze, więc to po prostu dla mnie działa. Więc zdecydowanie te wszystkie najważniejsze projekty to jest czas poranny, żeby to zrobić, żeby przygotować, przemyśleć, zrobić coś sensownego. Do tego czasu tak naprawdę jest dużo, bo wszyscy wtedy śpią, mam święty spokój, mogę to robić, bo wieczorami mój młodszy syn jest taki, teraz ma taką fazę, że idzie spać na przykład o północy, albo o pierwszej, albo wcale, więc wiecie jak to jest. Jeżeli macie dzieci, to wiecie jak to jest. Prawie się z tobą zgadzam, że można pracować wtedy, kiedy wszyscy śpią i ja tak mam po 22, kiedy mój syn poszedł spać, moja żona poszła spać. Wczoraj siedziałem nad projektem, który bardzo mnie wciągnął, musiałem napisać parę skryptów, musiałem siedzieć nad bardzo dużymi Excelami i tak mnie to wciągnęło, że właśnie tą kluczową taką wydajność intelektualną uzyskałem właśnie pomiędzy 22 a 1. To też podkreśla, że tak jak widzicie, Paweł jest zupełnie inny niż ja. Bardzo się różnimy w tym takim charakterze, czy też tym typie, tak jak mówiłeś, autor tej książki pisał, tak, typie snu. A ta współpraca jest możliwa, tylko trzeba się dogadać. Ja już wiem na przykład, że nie będę do Pawła wysyłał SMS-ów ani żadnych wiadomości po 21, 22, a Paweł wie, że nie ma sensu do mnie dzwonić przed 8, bo raczej wtedy mu w niczym nie pomogę. Dokładnie tak. Więc jak się znacie się ze swoim zespołem, wiecie kto jak funkcjonuje, to jest jak najbardziej okej, a w czasach pracy zdalnej jest to już tym bardziej łatwe, żeby właściwie każdemu dogodzić. Kiedyś to był taki problem, nie? Że musisz się odbić na zakładzie 8:00. Te czasy już minęły. To jest. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za obejrzenie naszego pierwszego shorta. Napiszcie pod spodem w komentarzach, jak wam się podobało i zobaczymy się, mamy nadzieję, za 2 tygodnie. Będziemy przeplatać te krótkie filmiki z tymi naszymi długimi odcinkami, jak zwykle. Dzięki, cześć i miłego dnia. Cześć!